Ze wszystkich owoców bezprecedensowego postępu w dziedzinie techniki zbrojeniowej, jakiego świadkiem była epoka zimnej wojny, żaden nie wywarł bardziej dogłębnego wpływu strategicznego niż międzykontynentalny rakietowy pocisk balistyczny. Nigdy dotąd w dziejach nie zdarzyło się, by jeden rodzaj broni wywarł aż tak przemożny wpływ na kształt myślenia politycznego i strategicznego. Wkrótce po śmierci Stalina Nikita Chruszczow tak opisał niesamowite wrażenie, jakie wywarł na nim widok jednej z takich rakiet, zaprojektowanych przez byłego więźnia łagrów Siergieja Korolowa. Nie chcę przesadzać, ale powiedziałbym, że gapiliśmy się jak ciele namalowane wrota. Korolow zabrał nas na obchód wyrzutni i starał się wyjaśnić, w jaki sposób działa rakieta. Przypominaliśmy chłopów na jarmarku. Obchodziliśmy rakietę w kółko, dotykaliśmy jej, pukaliśmy w nią, sprawdzając, czy jest dostatecznie solidna. Słowem, robiliśmy wszystko poza lizaniem jej, żeby przekonać się, jak smakuje. Ja również rakiety lizać nie zamierzam, ale postaram się wam ją pokazać i zobrazować, jak bardzo przyszłość ludzkości wisiała na włosku. Zapraszam do Muzeum Rakietowych Wojsk Strategicznego Przeznaczenia. Dobrze, moi drodzy, zostałem wpuszczony, pozwolono mi nawet nagrywać, natomiast nie mogę nagrywać pana opowiadającego. To też właściwie dla mnie zakończyła się wycieczka, natomiast mam wolny czas, gdzie mogę sobie pochodzić, dlatego pomijając rzeczy, które faktycznie mogłem nagrać na żywo, postaram się wam mniej więcej zrelacjonować, co tu się generalnie dzieje. Makieta takiejże rakiety podwieszona na amortyzatorach. Tutaj miejsce uzdatniające temperaturę, ponieważ do przechowywania ma być około 16 do 18 stopni. Mechanizm podnoszenia, który potem wam pokażę i opowiem, jak duże to jest. A tutaj bunkier, do którego będziemy zjeżdżać. Na dole pomieszczenie dowództwa, pomieszczenie od dołu odpoczynku, potem dowództwa, potem różna maszyneria. Na górze 2 generatory diesla, system wentylacyjny, przy którym również byliśmy, no i również na amortyzatorach podwieszone razem z całym systemem uzdatniania. 3 часа 15 минут. Только заправка ракеты составляла 1,5 часа. Одна головная часть. Но не более 30 суток на боевом дежурстве. Но если ракету заправляли, вот, топливо сливалось, корпус ракеты шел на утилизацию на дежурных. Уже его нельзя было. Все, да. Каждая, сколько, 30 дней. Да. а подготовок не 3 часа 3 15 часа. да. Ну, а если понимают, что есть там пуск, Вот, поэтому были, вводились степеня боевой готовности. Вот далее я уже расскажу. To, co widzicie tutaj, to są poszczególne, można powiedzieć, wewnętrzne części rakiety, w sensie takiej, że idąc od prawej strony, pierwszy pojemnik na paliwo, drugi pojemnik na paliwo i trzeci pojemnik na paliwo. I na przykładzie rakiety, takiej właśnie jak tutaj się znajduje, zaraz wam opowiem, jak to z grubsza działało, ponieważ jest to szalenie ciekawy temat. To, co widzicie tutaj, to jest mechanizm startowy. On był odpalany za pomocą akumulatorów, które znajdowały się pod silosem rakietowym. Pierwsza część, powiedzmy do tego miejsca, jest pierwszym silnikiem, można powiedzieć, takim przedsilnikiem, czy jakkolwiek to mądrze nazwać. Służyła do tego głównie, żeby rakieta opuściła silos startowy, wzniosła się na 24 metry i to odpadało. Tego po prostu dalej już nie było. Pracę przejmował dalszy silnik, który widać tutaj
no może średnio widać, ale możecie mi uwierzyć na słowo, że ja stąd go widzę. I pojemnik na paliwo. I to był druga część, można powiedzieć, startu rakiety. I tak jak widzieliście na graficzce, te części po kolei odpadały. Najpierw wyniesienie odpada jedna, potem doprowadzenie do pewnej wysokości odpada druga, następnie mamy trzecią, czwartą i na końcu głowicę bojową. W tym wypadku głowic bojowych było 10 i 40 fałszywek. Także ten kapturek, można powiedzieć, również odpadał i w środku była określona ilość głowic bojowych, które miały lecieć na z góry obrany cel. Pytałem pana, kto wybiera ten cel i generalnie jak sterować taką rakietą, w sensie czy mogę postanowić teraz, że leci na Londyn, a za chwilę, że leci na Nowy Jork. I pan mi odpowiedział, że nie, nawet oficerowie dwóch w bunkrze, którzy siedzą i są odpowiedzialni za start tej rakiety, oni nie wiedzą, gdzie ona leci. Ona jest z góry zaprogramowana, leci tam, gdzie zaprogramowany ma jej główny komputer. Oprócz tego widzicie tutaj może takie obręcze. Te obręcze również odpadały po wyjściu z silosu. Była to po prostu stabilizacja, żeby ona oczywiście nie obijała się gdzieś o ścianki tego silosu, bo to by było bez sensu. I taka rakieta ma 15 000 km zasięgu. W swojej maksymalnej prędkości leci 8 km na sekundę i jest w stanie dosięgnąć chociażby USA w jakieś 24 do 28 minut. Z tym, że takich rakiet nie było na Ukrainie. Te rakiety w obecnej formie stacjonują jeszcze w Rosji, gdzieś w okolicy Kazachstanu i za Uralem generalnie. Plus obecnie Władimir Władimirowicz chwali się, że dokonał pozytywnych testów następcy tejże rakiety, ponieważ to jest Satan, a obecnie trwały prace oraz teoretycznie zakończyły się nad rakietą Satan II. Obok tego leży sobie coś, co jest przeciwrakietą, przynajmniej tak zostało to nazwane. Ma taki dziwny, stożkowy kształt i wbrew pozorom to jest wszystko. Pytałem właśnie, czy tu są jeszcze jakieś dokładane elementy i nie ma takich elementów. Tu jest miejsce tylko po silniku rakietowym, którego tutaj akurat nie ma, wyłożone jakimś kompozytem. Tak samo jak ta ogromna rakieta jest wyłożona kompozytem, a raczej powleczona kompozytem. Tutaj to, co widzicie, to jest przeogromna kolumna dowodzenia, mobilna kolumna dowodzenia, gdzie część z tych ciężarówek, tak jak tam widzicie z anteną, była przeznaczona do radiokomunikacji. Część, tak jak te dwie tutaj, były to sypialne pojazdy. Z przodu pojazdy dowódcze. Będziemy przechodzić teraz przez ogrodzenie i tak jak widzieliście na makiecie, były 3 ogrodzenia tak naprawdę. Między tymi ogrodzeniami był system czujników, które reagowały na nacisk ziemi. Jeżeli byśmy sobie tak tutaj potupali wtedy, no to do budynku dowództwa byłby już sygnał, że ktoś nieproszony się tutaj kręci. Dodatkowo zewnętrzne ogrodzenia były pod napięciem. Jedno 1060 V, a drugie 3060 V, więc można się było przy okazji jeszcze usmażyć. Pierwszy pojazd służy do transportu takiejże rakiety. System wygląda w ten sposób, że pierwsza ciężarówka ciągnie, druga ciężarówka jest podczepiona i pcha, ze względu na to, że jest to przeogromne ustrojstwo. I te ciężarówki miały zsynchronizowaną opcję skrętu. Dlatego też jak jedna skręcała w lewo, to też i druga skręcała w lewo. Sama naczepa ma tutaj też element ruchomy, który ułatwiał jej skręcanie. I co do naczepy, koło mam po pas, a sam jestem 1,85 m mniej więcej. Nie sięgam głową do paki, że tak powiem.
Więc myślę, że to może mieć śmiało z 5 metrów. Tam w tle jeszcze wystawka trochę złomu obecnowojennego. Ten pojazd, który widzicie tutaj, był pojazdem służącym do ustawiania tej rakiety w tymże właśnie silosie. I co bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o ten silos, kopuła tego silosu jest zrobiona ze stali, betonu i parafiny i waży ona 120 ton. Ten mechanizm podnosił 120 ton w 8 sekund. Było to podzielone, można powiedzieć, na dwie sekcje. W sensie takim, że jedna sekcja była odpowiedzialna za działanie tej kopuły w trakcie pokoju, czyli te 28 minut, a jeżeli byłoby wykryte zagrożenie nuklearne albo czujniki, które są tutaj, tu i tutaj, wykryłyby jakąś radiację albo zmiany generalnie, jeżeli chodzi o promieniowanie na powierzchni, można by uznać, że obiekt padł ofiarą ataku nuklearnego nieprzyjaciela i wtedy również wdrażał się tryb bojowy i cała ta kopuła otwierała się w 8 sekund. Była też polityka ataku w momencie takiego kontrataku, w momencie kiedy zostało się już zaatakowanym. Pan Jurij nazwał to polityką martwej ręki. Działało to w ten sposób, że te czujniki, kiedy wykryły wzrost promieniowania, dawały sygnał do osobnego czujnika, który jest tutaj. On jest skierowany na gwiazdę polarną gdzieś tam. I jeżeli przez 20 minut nie było odpowiedzi z dowództwa, że jest wszystko ok, to kopuła się otwierała i startowała rakieta badawcza, można powiedzieć. I ta rakieta badawcza dawała znać do anteny, która była wysuwana stąd, czy nastąpiło jakieś realne zagrożenie. Jeżeli nastąpiło zagrożenie, nastąpił jakiś wybuch nuklearny albo w okolicy tego obiektu, albo przy samym obiekcie, albo gdziekolwiek indziej, gdzie te czujniki monitorowały, następował automatyczny start rakiet, które już były uzbrojone w głowice nuklearne. Czyli można powiedzieć, że ludzi już nie ma, ale rakiety same jeszcze polecą i dokonają zemsty w pewnym sensie. Ten pojazd z kolei myślałem na początku, że jest mostem takim po prostu inżynieryjnym, natomiast nie jest on mostem. Okazuje się, że jest to platforma do ustawiania właśnie takiego bunkra, do którego będziemy zjeżdżać, ponieważ ten bunkier znajduje się pod tą kopułą. Dawajcie! Let's go! Let's go! Wodtechnika. Let's go! Окей. Это у нас единственная паттерна. Dalej prema? Да.
Okej. Вы пока снимайте. Вот это. Kawał drzwi. Все, мы выключаем камеру, я буду говорить. Wy раньше сказали 12 etaży. Да, да. 14 за пределами контейнера командного пункта. Энергообеспечение всего командного пункта. A gdzie lift? Лифт мы прошли A, через лифт. okej. Все, ждем в лифт. Idziemy w lift. Все, все, проходим в лифт. Aha, okej. A eta lift. Да, там Najważniejsze. умывальник, да. Очень ważny dla soldat. Конечно, да. Тут солдат не было, тут только офицеры. 3 спальных места здесь для 3 офицеров. Это холодильник. Холодильник с набором продуктов, шкаф для продуктов, медицинская аптечка, техническая аптечка, шкаф, ящики для постельных принадлежностей, ящик для оборудования и имущества расчета индивидуального пуска, сейф для личного оружия, радио. Telewizor. Шкаф с набором посуды, самовар, электроплита, батарея отопления, батарея регенерации воздуха, ну и сейфы для секретной документации различной. A это что? Это вентиляция. A, wentylacja. I my сейчас do góry? Nie? В лифте. A, w lifcie. Okej. A это amortyzator. Да. Nie wiem, czy dobrze widać, ale...
Там еще вверху отсеки. Это как на макете. Прошу, побудьте первым номером. Я побуду вторым. И сейчас по моей команде мы запустим ракеты. Нет, подождите, не нажимайте. По моей команде. Угу, окей. Расчет, внимание, приготовиться к пуску. Приготовились? Готовы. Готовы. Расчет, внимание, пуск. И что мы уничтожили сейчас? Сейчас полмира. И эта ракета как здесь? No, w tej wojnie pobiedy nie będzie. Разлетаются ответные ракетные ядерные удары по всей планете. No my здесь живем. Мы здесь живем. Да, выгорает кислород на Земле.
А на сколько времени мы можем жить? 45 суток. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Это все по телефону, да? Да. Это по телефону, либо по другим видам связи. Это после ЗССР? Да. СССР. Знамя полка, которое находилось в самом защищенном А, месте. знамя полка. Да. В самом защищенном месте. Много всего. Да, первый номер. Ну, офицеры должны быть очень грамотные, постоянно все изучали все возможные инструкции. А это ракеты, да? Да. Много всего. Su-17 oraz uzbrojenie do niego i rakiety i bomby. MiG-23. Tutaj chyba też MiG-23. Oraz komplecik uzbrojenia. Tak jest. Pan przewodnik Juri pytał, skąd jestem, z Polski. Powiedziałem oczywiście, że z Krakowa. I okazuje się, że jego rodzina jest w Krakowie obecnie, mieszka, ponieważ jak zaczęła się wojna, wyjechali z Kijowa i osiedlili się w Krakowie. I poprosił mnie o numer telefonu w razie czego, czy jeżeli coś by trzeba było w Polsce może pomóc, załatwić, to czy mógłbym w razie czego pomóc, i sam też zaoferował mi swój numer telefonu, że gdybym kiedyś na Ukrainie coś potrzebował, to że może mi przy okazji bardzo chętnie pomóc. Więc bardzo miły. Drugi raz się trafił pan Jura i drugi raz bardzo miły. No i cóż, dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Tymczasem ja się pakuję i ruszam dalej, ponieważ mam jeszcze do zrobienia 400 km dobrze.
a muszę to zrobić maksymalnie po jasności, ile się da, ponieważ droga, którą będę jechał, jest mi raczej nieznana. Także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.